Dzień dobry kochani, witam się z Wami w kolejnym weekendowym vlogu. Ja i Luna, która pewnie zaraz gdzieś się tutaj pojawi. Dziś jak zwykle będzie troszkę o projektach, ale dodatkowo pokażę Wam wszystkie projekty, które mam na drutach, łącznie z tymi w tak zwanej hibernacji, a mam ich bodajże 3. Hibernacja, czyli projekty, które leżą i czekają, żebym się w końcu za nie zabrała. Tak, Luna, no chodź się przywitać. Weźcie sobie coś do picia. Ja dzisiaj mam tylko soczek, kawa już wypita. Także będzie posiadówa, jak to zwykle u mnie. Na pewno się rozgadam, więc koniecznie weźcie sobie coś do picia, weźcie sobie robótkę i zaczynajmy. Dobrze. Najpierw projekty, które mam aktywne, a mam ich raz, dwa, trzy, cztery, chyba 5. Jest tego trochę, ale cóż. Dobra, przejdźmy do rzeczy, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Pierwszy Sundoy sweater albo Sundoy pullover, nigdy nie pamiętam. Wygląda on w tej chwili tak. Brakuje mi, nie pamiętam, patrzyłam ile centymetrów jeszcze do body. W opisie jest, żeby zrobić bodajże na 29 centymetrów od momentu oddzielenia, czyli tutaj od tego wcięcia. Nie pamiętam dokładnie, mierzyłam, ale jeszcze trochę brakuje. Myślę, że przerobię sobie do końca ten moteczek, bo ja ten sandoj robię z kaszmiru. To jest 100% kaszmir od firmy Kit Couture. Ja otrzymałam cały zestaw na sweter, wzór i włóczkę od firmy. Tu jest 170, około 170 metrów w 25 gramach. Jak widzicie, kolorek taki beżowy, naturalny. No i idzie powoli. Powiem Wam, o właśnie, nie. Ja skończyłam body na zasadzie, skończył mi się motek, więc postanowiłam je na razie zostawić i zaczęłam przerabiać sobie rękawki. Także zrobię rękawki i wtedy będę dokańczać body. To jest taki zwykły pulowerek, jak widzicie, on jest cały praktycznie gładki. Jedyne co go wyróżnia, to tutaj właśnie taki ładny wzorek na ramionach i on idzie przez cały rękaw. Jeśli słyszycie w tle coś w rodzaju bębenka, to mój młody sąsiad za ściany, który otrzymał zestaw perkusji na święta i teraz od tego czasu regularnie, codziennie wali w bębenki i inne perkusje. Ale mam nadzieję, że uda się to wyciszyć. Także tak. To jest bardzo prosty wzorek, łatwy do zapamiętania. Jest jeden warkoczyk, bym powiedziała, który można wykonywać spokojnie bez dodatkowego drutu. No i kombinacja oczek lewych i prawych, tak jak widzicie, naprawdę łatwe do zapamiętania. Ja tu nie mam żadnych znaczników, bo to od razu widać, kiedy zaczyna się ten wzorek właśnie. Z tyłu mamy taką ładną linię. O, no i tyle. Jak widzicie, nic specjalnego. Tutaj góra i dół i zarówno mankiety są bodajże ściągaczem chyba 2x2, jeśli dobrze pamiętam. Ale jakiś taki zwykły, nie jest to żadna plisa podwójna, nic takiego, zwykły ściągacz. Także idzie to fajnie, włóczka jest super, tylko no to jest cienizna, ja to robię na drutach 3 mm, druty to ciało Guforte 2.0, karbonowe, no i leci powolutku jak krew z nosa, ale jest to jednak projekt aktywny, bo cały czas nad nim pracuję, nie odkładam go tak na dłużej, wymieniam z innymi projektami, bo po prostu troszkę mi się nudzi i te cienkie druty jednak mnie na dłuższą metę męczą. Dobrze, także to jest to jedno. Kolejna rzecz. W takiej wielkiej torbie to jest akurat torba z kokonków. I co my tu mamy? A, tutaj mamy kal. Kal Uczkoteki na twist loop light sweater, coś takiego. Tutaj Wam pokażę oczywiście. Czy dużo się zmieniło od kiedy Wam pokazałam? No kilka rzędów przerobiłam. Chyba właśnie ten drugi warkocz zaczęłam, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Tu już jest on zakończony i teraz będzie
Nie pamiętam, ile ja mam tam rzędów, ale więcej niż we wzorze. Mówiłam wam chyba w poprzednim filmie, że zagapiłam się w pewnym momencie i leciałam bez warkocza o jakieś 20 rzędów więcej niż powinnam. Więc jest to u mnie inaczej, chociaż powiem wam, że wcale ta przerwa nie jest jakoś zdecydowanie za długa. Jak dla mnie jest w porządku. No i jest na tym etapie. W tym tygodniu no złapałam go bodajże raz właśnie, zrobiłam te warkocze i teraz będę lecieć na okrętkę. W tej chwili wygląda tak. Bardzo mi się podoba. To jest połączenie włóczek, już wam pokazuję. Ten Pergint od Sadness Garn, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Oraz Silk Mohair od Lana Gatto. O tym połączeniu też wam troszkę szerzej mówiłam w poprzednich vlogach, więc nie będę się teraz powtarzać, ale mówię, wygląda tak, bardzo mi się podoba. Góra była już mierzona i blokowana. Więc myślę, że będzie w porządku. Dziewczyny już tam niektóre pokończyły te swetry, a ja dalej swój dłubię. No, pewnie nie wyrobię się do końca kanu, ale przecież nikt nas tam nie goni. Atmosfera jest super. Paulinka ma tam masę filmików. Ja akurat filmików nie oglądałam, ale wiem, że Paulinka masę filmików stworzyła takich pomocniczych, więc naprawdę świetnie zorganizowany kal. To był drugi projekt. Będziemy tu na bok odkładać. Okej, Luna się wydostała. Kolejny, który jest bliski ukończenia i nawet myślałam, że uda mi się go ukończyć na ten vlog. Niestety troszkę zabrakło. I są to moje stringi, które już nie wyglądają jak stringi. O, to był ten początek. Teraz natomiast, jakby wam to pokazać, o, urosło. No, zdecydowanie urosło. Jak widzicie, tutaj jest ten prosty brzeg. Znaczy prosty to on powinien być, a mi wyszły ząbki, bo już wam mówię dlaczego. Ja to robię z połączenia dwóch nitek i to jest Sofio od Lana Grossa bodajże i to jest kokonek z cekinami. Więc tak, kokonek jest nieskręcony, więc to są 4 nitki tam, plus 5. nitka właśnie tego moherku. To nie jest taki moher, to jest, tam jest alpaka bodajże. I w niektórych momentach, szczególnie tutaj na właśnie początku, gdzie przekładam nitkę, gdzieś mi się tutaj źle przełożyło. Coś nakombinowałam. Po pierwsze, złapałam tylko i wyłącznie nitkę moheru zamiast całość, więc gdzieś tu dynda i wyszedł ząbek. Ale mi to nie przeszkadza. Powiększyłam sobie trochę niechcący. Pewnie dodałam oczko z tej strony, z której już nie powinnam dodawać z rozpędu i dlatego wyszedł mi taki ząbek. Czy mi to przeszkadza? Nie. Czy będę pluć? Zdecydowanie nie. Ile zostało do ukończenia? Jak widzicie, tu jest taki kawałek do znacznika. I właśnie ten kawałek to jest końcówka, czyli teraz robiąc w jedną stronę, zmniejszam o jedno oczko tutaj, lecę dalej, tu powiększam. Druga strona, tu znowu powiększam, lecę do końca, nic tu nie zmieniam. Czyli co drugi rząd, jedno oczko zmniejszam z tej strony i w momencie, gdy zostanie mi na tym drucie przed znacznikiem jedno oczko, będę już zakańczać, więc tak naprawdę nie jest dużo. Myślę, że do następnego vloga uda się skończyć. Tak zresztą planuję skończyć tą chustę, to jest mój priorytet teraz, bo jest najbliżej końca, więc mogę ją zrzucić z drutów i sobie je uwolnić. To są druty też Ciągu Forte, karbonowe, rozmiar 3,5, więc całkiem znośnie. I to sobie ląduje chwilowo do saszetki. Kolejny. Ten jest najbliższy ukończenia. Co my tu jeszcze mamy? Kolejna torba. Wyjątkowo trzymam wszystko w torbach w tej, no nie wszystko, ale większość w torbach, bo właśnie mam dużo tych projektów i je odkładam na bok. Nie chcę, żeby się jakoś bardzo kurzyło, albo żeby kot mi po nich się miętosił. Także tu jest Rosy Sweater. Dlatego właśnie nie lubię trzymać w torbach. Widzicie, jakie to jest teraz wymiętolone. Okropne. Ale Rosy Sweater, który wykonuje Sayamy od Pasquali. Tą włóczkę też utrzymałam w ramach współpracy. To jest Rosy, w którym nie wykonuję różyczek, czyli Rosy bez Rosy. Ja po prostu chcę taki zwykły sweter robiony według wzoru na Rosy, bo bardzo podoba mi się ta konstrukcja. Fajnie to na mnie leżało.
Ja zawsze jak mówię fajnie leżało, to nie jestem pewna, czy to nie brzmi, jakbym się zachwycała sama sobą. Nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że jest mi wygodnie bardzo w takiej konstrukcji i dobrze się w niej czuję. A to jak wyglądam, to jest akurat mniej istotne. Także świetna powstaje dzianina. Bardzo mi się ta włóczka podoba. Jest mięsista, jest przyjemna, ale jest taka, nie chcę mówić rustykalna, żeby ktoś nie pomyślał, że jest to włóczka gryząca i tak dalej, bo ona w żadnym wypadku nie gryzie, ale no czuję się właśnie wełnę, czuję się taką naturalność w tej wódce. Bardzo mi to odpowiada. Podoba mi się bardzo kolor. To jest kolor migdałowy, bodajże almond i ma takie fajne przetarcia. Nie jest to kolor jednolity. Także ten sweterek też powinien pójść dość szybko. Tu mamy co? Druty Sinit, też jedne z moich ulubionych. Rozmiar chciałabym zobaczyć. 4,5, tak, bo powinno być na czwórkach, ale się pomyliłam, już robię na 4,5, także będzie to sweterek na pewno oversize'owy, co jak wiecie mi nie przeszkadza, ja bardzo lubię oversize'y. Ten też bardzo mi się przyjemnie przerabia i myślę, że jak skończę chustę, tą strzałkę, to wrócę do niego, bo naprawdę to idzie szybko. To są duże druty, w miarę gruba włóczka i naprawdę szybko to idzie. Ten kaszmirowy idzie najwolniej oczywiście, bo to jest cienizna. I myślę, że ten będzie priorytetem z tego względu, że chciałabym go jeszcze w tym roku wykorzystać, więc póki jest jeszcze dość chłodno, to chyba najpierw złapię za niego, tak mi się wydaje. Ten i ten z warkoczami. To będą zaraz po huście takie priorytety, żeby je pierwsze skończyć. I ostatni z aktywnych to jest test. Test dla Suvinix. Też Wam opowiadałam i pokazywałam ten projekt, który autorka pokazała na Instagramie. Ja się zgłosiłam do testów, zostałam przyjęta i sobie właśnie go dziubię. I dodziubałam do momentu oddzielenia przodu, połączenia przodu z tyłem. Wygląda to tak, troszkę jest ściśnięte, bo jak wiecie, ja pracuję raczej na krótkich żyłkach, ale troszkę to w ten sposób. To jest April Tea, bodajże się nazywa. On ma krótkie rękawy, z tym, że to jest taki jakby wydłużony krótki rękaw. On tak na autorce mniej więcej za łokieć sięga. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie na mnie. I tutaj, jak widzicie, tył, rzędy skrócone, przód, formowanie dekoltu. Tutaj nic nie było formowane, nic nie było dodawane. Na prosto wszystko szło. No i żakard? Nie, ażur. Ażurek bardzo prosty, fajny, łatwy w wykonaniu, przyjemny. Myślę, że to też będzie fajny taki oversize, no bo tak zresztą powinno być. Podoba mi się bardzo i podoba mi się to połączenie włóczek, kolor jaki uzyskałam. A jest to, i znowu zapomniałam, chyba Coast albo Tides z Holzgarnu w kolorze Choco. I łączę ją z moherem od My Flower. To jest Elba. W ten sposób wygląda. Opowiadałam o niej chyba w filmiku o zamiennikach moheru. Tak mi się wydaje. Możliwe. Albo i nie. W każdym razie ten moherek ma tutaj zawartość poliamidu bodajże, zamiast jedwabiu chyba, ale jest bardzo przyjemny i stwierdziłam, że jak najbardziej mogę go użyć i w połączeniu właśnie wychodzi mi taki fajny kolorek. Bardzo mi się to podoba. Nie ostrzy się? Ostrzy się trochę. Tutaj mam czas do chyba 27 marca, więc nie muszę się jakoś specjalnie z tym śpieszyć, ale chciałam rozpocząć i właśnie połączyć sobie te dwie części, żeby już teraz przerobiłam tam dosłownie taki kawałeczek w okrążeniach. Więc jest to teraz taka prosta praca. Lecimy w dół do określonej długości, później tylko to robię te rękawki, ale mówię, mam jeszcze sporo czasu, więc to na razie sobie odłożę na rzecz właśnie strzałki i prawdopodobnie Rosie, bo Rosie skończę najszybciej chyba, ze względu na to, jak prosty to jest wzór, nie ma tam ani warkoczy, ani niczego. No a ten na razie sobie odkładam, ale co jakiś czas, rządek 2 przerabiam
Tylko mówię, no jeszcze mam praktycznie ponad miesiąc czasu na ukończenie tych testów, więc nie jest to jakiś taki wielki priorytet. Dobrze. Przysunę sobie mój wielki kosz z projektami w hibernacji. I tak, hibernacja, czyli coś, co się robi, ale tak nie do końca. Zaczęło się i się nie skończyło. Ale jeszcze nie są to projekty do sprucia, bo wciąż myślę, że będę nad nimi pracować. Pierwszy, też już widzieliście, ale jakiś czas temu, to też był test dla Claudia Campanilla. Ten wzór jest już dostępny. W poprzednich vlogach Wam udostępniałam też kod zniżkowy. On już jest nieważny. On był chyba ważny do 13 lutego. No i to jest właśnie ten sweterek. No i dlaczego on jest wymiętolony strasznie? Dlaczego on jest w hibernacji? Bo nie jestem pewna, czy mi się podoba to. Te zwiększenia tutaj powodują taki jakby lekkie marszczenia, nawet po blokowaniu, bo ta część jest zblokowana już. Teraz tego tak nie widać, bo jednak jest to wymiętolone, ale teraz jak to wzięłam w rękę, powiem Wam, że chyba to ukończę. Powstaje mi świetna dzianina, a dzianina powstaje z tego. To już jest łuczka, która nie jest dostępna. To jest drops, kochani. Taka cieniutka alpaka z jedwabiem. Ja to dostałam na Vinted. Mówię, nie jest już niestety dostępna, a szkoda, bo podejrzewam, że często bym po nią sięgała. Bardzo przyjemna włóczka, cieniutka, mocno skręcona. Bardzo milutka i ją łączę z Titicaką od Holzgarnu. O, w takim kolorku i właśnie powstaje mi coś takiego. Natomiast ten żakard, który tu jest, już Wam pokazuję, to są dwie nitki tej Titicaki. To też Titicaka, tylko w innym kolorze. I teraz tak, no bardzo podoba mi się ta dzianina. Kolejna rzecz, której nie jestem pewna, to ten wzorek. Nie wiem, czy chciałabym ten wzorek po całości z Petra, więc też się zastanawiam, czy po prostu nie zostawić tak jak jest, czyli tylko tych dwóch paseczków i dalej już lecieć gładko. Możliwe, że tak zrobię, ale wciąż nie jestem pewna, dlatego ten projekt leży. Jednak będę go kończyć. Teraz już wiem, że będę go kończyć, bo dzianina jest super. Znaczy mam nadzieję, że będę go kończyć, ponieważ jak widzicie jest na żyłce, nie na drutach. I za Chiny Ludowe nie pamiętam na jakich drutach. 3 albo 3,5, chyba 3. Ale nic straconego. Wrócę się do filmu, gdzie Wam pierwszy raz pokazywałam ten projekt i tam na pewno mówię, jakie to są druty. To jest karczek robiony na okrągło, jak widać. Bardzo fajnie się to robi. Żakard nie jest skomplikowany, jest bardzo przyjemny. Tylko mówię, nie wiem, czy chcę go robić po całości, czy nie bardzo. No tak się bije z myślami. Ogólnie ten żakard tutaj to koszmarnie mi to powychodziło. Mam takie długie nitki. Nie wiem, kochani, wciąż się waham, dlatego tak leży. Naprawdę, bo okropnie to z tyłu wygląda, powiem Wam, okropnie. No, nie podoba mi się, ale coś. Z tyłu to z tyłu, znaczy w środku właściwie. Nie będzie widać, nie? A z przodu wygląda to fajnie. No dzianina jest genialna, bardzo mi ta dzianina odpowiada, tylko ten przód, nawet nie jestem w stanie Wam, może jestem w stanie pokazać. O, widzicie? Czekajcie. Takie jakby falki się robią tutaj, bo bardzo, bardzo intensywnie jest to powiększane w pewnym momencie i właśnie to mnie tak troszkę odrzuca, bo boję się, że skończę i będzie leżał, bo za każdym razem jak założę, będą mnie drażniły te właśnie falki, które są tutaj. One będą wypadały dokładnie tu, więc w bardzo widocznym momencie. Nie wiem. Jeszcze się z tym muszę przespać. Na pewno na szczęście mam masę innych projektów, nad którymi mogę pracować. Ale tak, no dzień nam się bardzo podoba, jednak możliwe, że go odłożę i spróję później i powstanie coś zupełnie innego, ale właśnie z tego połączenia, bo bardzo mi się podoba. Ale mówię, to musi poczekać, bo nie jestem pewna. Nie jestem pewna, co z tym zrobić. To był pierwszy zahibernowany projekt. Drugi. Gdzie on jest? Tu. Drugi zahibernowany projekt, moi drodzy, to jest ta nieszczęsna
Chusta od Stevena Westa, która się robi i zrobić nie może. Jest piękna. Pięknie dobrałam kolory, że tak nieskromnie powiem. To też już jest teraz, nie, to jest wciąż na drutach. Na drutach, kochani, Sinit, tych takich z żyłką, to są Shirotake, nie Koshitsu, tylko Shirotake, 3 mm, bardzo je lubię, więc przydałoby się je wyciągnąć z tej robótki. Teraz dojdźmy do tego. O, to wygląda w tej chwili, czekajcie, odwinę, w tej chwili tak. Jestem na tym etapie. Tutaj, o, jak widzicie, dorabiam trójkąciki. Zostało, nie wiem dokładnie ile, ale chyba do końca tutaj dorabiać powinnam właśnie te rąby, a następnie już po całej długości chusty. Tam jest garter stitch, jest brioszka, zależy, można sobie wybrać. Ja najprawdopodobniej zostanę przy garter stitchu. Bardzo bym chciała dokończyć tą chustę, bo ona mi się podoba. Podoba mi się to zestawienie kolorystyczne. Ja tutaj dodawałam różne moherki, na przykład w tym jest inny moherek, ta sama baza, ale inny moherek. Tu jest taki bardziej brązowy. Po prostu dokładałam takie moherki, końcówki moherków, jakie posiadałam. I w ten sposób to wygląda. Także z tej strony tutaj pierwszy był dodawany taki. Tu już dodawałam, gdzie on jest? Tutaj do tych czarnych dodawałam. I powstał mi taki właśnie ala szary melanż na zmianę z czarnym. Dalej tutaj dodawałam właśnie, to jest ten sam? Nie, to jest jeszcze inny, taki bardziej w szarym, wpadający w szary i tu już w taki brązik. Także no ciekawie to wygląda. Mi osobiście się podoba. Ja lubię takie szalone połączenia, ale jednocześnie wszystkie są, całość jest w takim jednym tonie i jak dla mnie to wygląda fajnie i bardzo chcę skończyć tą chusteczkę. Ona cały czas jest zrzucana na tył kolejki, bo nie jest to coś, co jest dla mnie priorytetem. A szkoda, bo naprawdę za każdym razem jak patrzę na ten swój koszyk pełen niedokończonych projektów, czekających, aż łaskawie się za nie zabiorę, to tak mi szkoda, bo naprawdę fajna chusta z tego powstanie. No ale ostatni nie, ten już wam pokazywałam, czekajcie, tu. O, to jest ostatni, tak. Ostatni zahibernowany projekt i najdłużej zahibernowany, bo ja, kochani, zaczęłam go w zimie 2024. Przepiękny projekt. Najgorsze właściwie już za mną. To jest to. To jest żakard, jak widać. O, może w ten sposób, bo wam tył pokazuję. To jest piękny żakard od Zanet Nic. Widzicie ten rozmiar? No i właśnie, to jest to. Po pierwsze, ja byłam zdecydowanie chudsza. Po drugie, troszkę ciasno ten żakard robię. On mi się naciągnie, owszem, trochę. Mierzyłam, wchodzę w to, ale to będzie raczej obcisły udzielk, nie taki, wiecie, oversize'owy. Zaraz wam powiem, co mam na sobie. Tylko raczej obcisły, a ja nie przepadam za obcisłymi, ale może moje dziecko by mogło w tym chodzić. Powiem wam, że szkoda mi to teraz próć, no bo zobaczcie, ile to jest roboty, tak? No masa roboty. To jest robione z luny. Luna, czyli łotewska wełna, bardzo rustykalna, dla wielu osób bardzo drapiąca. Dla mnie, no czuję, że ona jest taka rustykalna i drapie, ale ja ją mogę nosić na gołe ciało. Na początku wydaje mi się dość szorstka, ale jak chwilę ponoszę, to jest ok. Połączenie właśnie luny w tym szarym, a tutaj to jest gradient, który też jest oryginalnie z tej luny. To wygląda w ten sposób. Ona jest zawsze pięknie farbowana. Piękne są przejścia kolorów w niej. To już jest odłączone, bo właśnie tu chyba już zakończyłam ten żakard i mam najprostszą część, czyli w dół lecimy jedną niteczką. Natomiast na rękawkach jeszcze jest kawałek żakardu do zrobienia. Trochę się tego obawiam.
Druty to są po raz kolejny 3 mm Addi Novel. To jest tak długo na tych drutach, że ja o nich zapomniałam w pewnym momencie i dokupywałam sobie właśnie 3 mm, bo byłam pewna, że je zgubiłam. Natomiast były one w tym projekcie. Widzicie, tak to wygląda od wewnątrz. Bardzo ciasno to przerabiałam. To był jeden z moich pierwszych żakardów. I jeszcze nie wiedziałam, że muszę na to bardzo uważać. No i niestety, no, strasznie mi to szkoda spróć. O, tak wam powiem, bardzo mi szkoda to spróć. Ale wiecie chyba, co zrobię? Zablokuję to, przełożę to na żyłkę. Tak, na żyłkę pomocniczą. Zablokuję, rozłożę ładnie, ponaciągam, wysuszę i wtedy na siebie założę i zobaczę, czy to ma sens. Tak wam powiem. Mimo że ta najgorsza robota jest już wykonana, bo cały lakard jest już zrobiony. Jezu, on jest piękny. No powiedzcie, że nie. Jest przepiękny. Przepięknie wygląda to przejście kolorów w tym żakardzie. No to jest cud miód malina. Obawiam się jednak, że moje dziecko by tego nie nosiło, więc jeśli ja się w to nie wcisnę, to musiałabym oddać komuś, kto jest mniejszy niż ja i chciałby coś takiego nosić i nie przeszkadzałaby mu ta rustykalna wełna. No szkoda mi, szkoda, bo jest piękny. No, ale jak trzeba będzie spróć, to spróję i zacznę może od nowa. Kiedyś. Piękne, prawda? Dlatego tak ciężko mi go spróć. No i nie oszukujmy się, ale prucie żakardu do najprzyjemniejszych nie należy. Tak samo jak prucie moheru, ale zobaczymy. Myślę, że dzięki wam pogadałam chwilę i doszłam do wniosku, że dobrym pomysłem jest zablokowanie tego i może jak się okaże, że to naprawdę jest ciasne, to wtedy uznam, że szkoda mojego czasu i w końcu to spróbuję. Zobaczymy. No i tyle. Tyle z moich projektów w trakcie. Także jest tego trochę. Zahibernowane, wiadomo, one sobie leżą. Mamy 3, natomiast niezahibernowanych mam 5. Aktywnych. Ja tą strzałkę skończę. Liczę na to, że dzisiaj. I wezmę się za Rozy, bo to pójdzie mi najszybciej. Następnie będą warkocze w kolejce i wtedy już naprzemiennie będę sobie robić testowy i ten z kaszmiru. Także takie są plany na najbliższy czas. Staram się nic nowego nie narzucać, ewentualnie jakąś chustkę czy coś takiego, bo sami widzicie, trochę tego jest. Nie przytłacza mnie to, ja lubię mieć masę projektów. Czasami jest tak, że mam ich kilkanaście, tak jak teraz. Czasami mam jeden i też jest dobrze, ale to zależy na co mam ochotę. Co mam na sobie? To jest key sweater od Petit Knit, zrobiony w zeszłym roku. Jest za krótki, może nie za krótki, on ze spodniami z wysokim stanem, czy tam z jakąś spódnicą wygląda fajnie, tylko że ja lubię jednak dłuższy. Teraz. Jak robiłam, to mi się bardzo to podobało, że on jest taki krótki, ale teraz muszę go przedłużyć. Mam jeszcze niecały motek tej bazowej i mam ze 3 motki niebieskiej, więc spokojnie dam radę. Myślę, że utnę, bo tu jest taki dość długi ściągacz, nie będzie mi się chciało go robić na nowo, więc myślę, że utnę. Dorobię jeden pasek niebieski, dorobię jeszcze to jasne i będzie w sam raz. Także, a robiony jest z włóczki Hobby Delight, firma Hobby i włóczka Wool Delight, czy coś takiego. To jest 100% wełny, jak widzicie, z takim twidzikiem, bardzo przyjemna, bardzo mięciutka i lejąca włóczka, także zdecydowanie polecam i jak widzicie, ja go nigdy jeszcze nie jak to się nazywa? Nie czyściłam, nie goliłam, a wcale się nie kulkuje jakoś specjalnie, więc zdecydowanie włóczka godna polecenia. Bardzo fajna, bardzo fajna. Dobrze, zrobimy chwilową przerwę. Ja sobie przygotuję tutaj teraz rzeczy, które chciałabym wam pokazać, bo miałam małe zakupki, jak zawsze. A później porozmawiamy, myślę, o wzorach. Nie, jeszcze jedna rzecz. Pokażę wam dodatkowy projekt, który miałam i który jest już skończony. Tak, zostawiłam go jako taką niespodziankę. Część z was, która ogląda mnie na Instagramie albo tutaj shorty na YouTubie, to na pewno wie, o co chodzi. Więc to już za chwilkę.
a ja skoczę do kuchni po coś do picia. Jestem, moi drodzy, płyny uzupełnione. Oj, dobra. Także tak, od razu przejdźmy do tego nieplanowanego projektu. Powiem Wam w ogóle, jak to się stało, że ten projekt się rozpoczął. Może tak. W zeszłym, nie, w tym tygodniu, wtorek albo środa, wrzuciłam Wam filmik o łóżkach Lamany. Jak wiecie, otrzymałam cały zestaw łóżek Lamana, pojedyncze motki z wszystkiego, co mają w ofercie na chwilę obecną. No chodź, co się czaisz? No chodź. No jakoś dzisiaj, wiecie, o, no w końcu się pojawiła. On tak krążyła naokoło, wydawała dźwięki, a nie chciała się pokazać, ale jest w końcu. Dobrze. Lamana. Robiłam dla Was próbki z każdej z tych włóczek i wrzuciłam Wam filmik, dość długi, znowu wyszło około godziny, w którym o tych włóczkach opowiadam, trochę o firmie i o każdej z włóczek, którą otrzymałam. Do każdej zrobiłam próbkę. Sporo z Was już obejrzało, podziękowało, bardzo mi miło, cieszę się, że ten filmik Wam się do czegoś przyda i spodoba. Myślę, że będę takie filmiki robić za każdym razem, kiedy będę miała właśnie taką ofertę od jakiejś firmy. Jeśli chodzi właśnie o włóczki, że dostanę taki zestaw pojedynczych motków, to wtedy bardzo chętnie to dla Was zrobię. To zajmuje trochę czasu, ale myślę, że warto, bo dzięki temu możecie jakoś bliżej się zapoznać z pewnymi włóczkami. Bo wiadomo, w sklepach nie zawsze. Po pierwsze jest oferta pełna danej firmy, a zresztą tych sklepów stacjonarnych nie jest tak nawet strasznie dużo w Polsce, więc myślę, że filmik dość przydatny. I te wszystkie próbki, było ich sporo. Kto oglądał filmik, ten wie. No i musiałam je pochować. Ja mam pochowane próbki wszystkie swoje. Część mam tutaj z tyłu na tablicy, a inne mam pochowane w różnych saszetkach i tak dalej. No i przyszedł czas, żeby to troszkę ogarnąć. I ilość próbek, jakie miałam pochowane, mnie przeraziła. Przeraziła mnie totalnie. Uznałam, że trzeba coś z tym zrobić. Zaczęłam je segregować. Odrzuciłam wszystkie takie kolorowe, może nie tyle, że kolorowe, ale takie, które były jakby w pojedynczych sztukach, na przykład jedna próbka w jakimś fiolecie, jedna próbka w jakiejś żółci i tak dalej. Coś, co by mi się niekoniecznie zgrało i te wyrzuciłam. Z bólem serca, ale wyrzuciłam. Nie było ich na szczęście zbyt wiele. Natomiast te wszystkie inne w podobnej w miarę palecie kolorystycznej złożyłam do kupy i postanowiłam coś z nimi zrobić, ponieważ ja nie cierpię wyrzucać próbek. Nie cierpię po prostu. Te próbki z Lamany odłożyłam, w razie jakbyście mieli jakieś jeszcze pytania konkretnie. Plus dla siebie samej, bo na pewno będę jakieś włóczki zakupywać i to mi się też przyda właśnie, żeby podjąć decyzję, co bym chciała kupić konkretnie. Ale z tych innych próbek powstała poszewka na poduszkę. I wygląda ona tak. Tak to wygląda. Powiem Wam, że miałam zabawę przed nią. Zaczęłam to robić późnym wieczorem, bodajże przedwczoraj, chyba tak. I w międzyczasie też są prowadzone testy do tego mojego małego szaliczka, który pokazałam Wam w poprzednim vlogu. I Natalka, która jest jedną z testujących, akurat tam wyłapała błędy w opisie, więc molestowała mnie o poprawienie tego. Dziękuję, Natalko, jesteś genialna. I w międzyczasie robiłam właśnie tą poduchę. Ja powiem Wam, nie miałam żadnego planu. Wzięłam poduszkę, taką, ona ma poszewkę taką beżową, nudną, nic ciekawego. I zaczęłam po prostu te kwadraciki układać obok siebie na niej, żeby mniej więcej szerokość i długość mi wyszła. Jakoś specjalnie tego nie planowałam. Jak widzicie, dość randomowe są te kolory, w miarę, żeby to ze sobą jakoś współgrało. I później po prostu zszyłam. I tyle. Cała filozofia, nic więcej. Tu jest jeden mój sweter. Tutaj jest też sweter z Bergenta na przykład. Także fajnie na to popatrzeć, sobie poprzypominać, co ja z tego robiłam. Nie z wszystkich oczywiście. O, tu jest sweter też. Ale zszywałam tak, wiecie, byle jak na okrętkę, szczerze mówiąc. Chciałam, żeby łączenia były dość widoczne. Nie tyle, żeby było widać tą nitkę, którą łączyłam. Ja tam jakąś muliną to łączyłam. Ale żeby powstały takie grubsze tutaj,
linie, żeby tego nie chować, o tak jak tutaj na przykład, widzicie, takie szwy. Chciałam, żeby one były dość widoczne, o tak jak tutaj, widzicie, także one wystają. Więc no tu jest taki jeden kolor nie bardzo pasujący do reszty, ale to nie jest istotne. Akurat takie mi zostały jeszcze. No, tak to wygląda. Tutaj wykończenie połączyłam szydełkiem, czyli jak już miałam te dwa panele, to jechałam szydełkiem półsłupkami naokoło. Tutaj na rogach po 3 półsłupki robiłam. I na koniec, tak jak już poleciałam całość, na koniec zrobiłam dodatkowo slip stitche, czyli oczka ścisłe, to się nazywa po naszemu, żeby jeszcze tak troszkę wyrównać. Ona jest całkowicie zamknięta, nie ma tu żadnego otworu, także nie ma guzików, nie ma zamka, to jest naprawdę, wiecie, ona jest na tyle mała, że ja ją spokojnie tak naprawdę mogłabym wrzucić do pralki, ale nie muszę, ponieważ no to jest poduszka raczej dekoracyjna, więc tylko od czasu do czasu ją odkurzę, że tak powiem, i na przykład parownicą przyjadę, żeby ją odświeżyć i tyle. Tyle. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu. O. Bardzo zadowolona, powiem Wam, że to jest świetny sposób na wykorzystanie tych próbek, także polecam. Można by taki koc na przykład stworzyć, ale to już byłby za duży projekt. Poza tym od tyłu niekoniecznie, od lewej strony niekoniecznie by mi się to aż tak podobało, więc nie, zdecydowałam, że poduszka to jest świetna sprawa i powiem Wam, że teraz będę właśnie te próbki, które mam, które kolekcjonuję, będę zamieniać w takie podusie, bo bardzo mi się to podoba. Nie mam takiego poczucia nie tyle straty, co, no nie wiem, takie waste, wiecie, no bo jednak to wszystko to jest fajna wełna, fajne rzeczy, tam może nie dużo, ale jednak trochę czasu spędziłam, żeby je zrobić. No szkoda mi to wyrzucać, wiecie. Więc tak, więc będą powstawały takie różne podusie. Dzięki temu nie będę wyrzucała próbek. Dobrze, przejdźmy może do zakupów. Zakupy były podwójne, powiedzmy, tak to nazwę. Coś, co kupiłam, nie będę Wam pokazywać, to jest Drops Fiesta, ponieważ będę robić sobie kocyk w końcu. To zacznę, mam nadzieję, bo już się z tym zamierzam od bardzo, bardzo dawna, od roku chyba mam mniej więcej wzór. Od Laury Penrose, Sweet Shop Blanket, taki z trójkącików bodajże, ale masz to cudne, Judytka, chyba Judytka, ona robi ten koc też i u kogoś jeszcze widziałam, też robi. Ja zaczynam, nie? Mam przygotowane włóczki i dokupywałam sobie właśnie Fiestę w beżowym, takim jasnym, kremowym kolorze właściwie, jako bazę, natomiast te kolorowe dodatki, czyli druga część kwadraciku, trójkąciki kolorowe, będę używać włóczek, które mam w jakichś pojedynczych motkach albo coś mi zostało z projektów. Będę po prostu sobie dodawać i zużywać w ten sposób swoje zapasy. To było to i dokupiłam sobie jeszcze chyba 2 motki West Yorkshire Spinners Exquisite Lace w ciemnoszarym kolorze. On ma chyba nazwę albo Licorice, albo Truffle. Jedna z tych dwóch, nie pamiętam. To wszystko przez Natalię, ponieważ dla Natalii zamawiałam piękną, niebieściutką taką właśnie włóczkę z West Yorkshire Spinners, więc przy okazji wzięłam sobie i wiecie jak to jest. Przy okazji zakupów może wspomnę właśnie o rozdaniu. Rozdanie, jeśli pamiętacie, było niecałe 2 tygodnie temu chyba. Myślę, że możemy już podać wyniki. Ja ich jeszcze nie mam, ale jak nagram, to zrobię to losowanie, o którym Wam wspominałam. No naprawdę było tyle przemiłych odpowiedzi. Bardzo Wam za to dziękuję. No super mi się zrobiło, jak tak czytałam, dlaczego mnie lubicie, dlaczego mnie oglądacie, co Wam się podoba, więc naprawdę było mi przyjemnie i serdecznie Wam dziękuję. Nie jestem w stanie wybrać jednego komentarza, po prostu nie, byłoby to nie fair, nie podejmę się tego wyzwania, więc będzie losowanie, wylosuję komentarz i Wam tutaj na ekranie dodam osobę, która wygrała. Bardzo proszę o kontakt, najlepiej na Instagramie przez wiadomość prywatną. I tak jak mówiłam, opóźniona dostawa w przypadku Polski, ponieważ nie będę tego wysyłać, tylko wezmę ze sobą do Polski, a w Polsce będę 2 razy w najbliższym czasie. Lecimy z Julką 30 marca, do 8 kwietnia będę w Polsce, więc wtedy Wam, osobie, która wygra tą paczuszkę,
wyślę już tam na miejscu z Polski, tak jak było to przewidziane. Będę drugi raz również na targach. Na targach w Krakowie bilety na samolot kupione, bilety na targi kupione, pokój zarezerwowany, chociaż jedna z Was złożyła mi wspaniałą ofertę, której się w żaden sposób nie spodziewałam. Otóż odbierze mnie z lotniska, oferowała też nocleg i wspólne pojechanie na targi, później odwiezienie mnie na lotnisko, także wow. Jednak, ja się bardzo boję, że będą opóźnienia lotu, a planowane lądowanie jest o 23, więc jeśli będą jakieś opóźnienia, to już naprawdę będzie dość późno, mimo że nie mam bagażu nadanego, tylko będę miała taką podręczną 10-kilogramową walizkę. To jednak to trochę czasu może zająć. No a jakby były jakieś opóźnienia, no to już w ogóle nie chcę nikogo ciągać po nocach, wiecie, tym bardziej, że na drugi dzień są targi. Także no, ale dostałam tak cudowną propozycję, za co ogromnie dziękuję. Ale dobra. Tu już się Wam pewnie pojawiła osoba, która wygrała. Mówię, ja to losowanie zrobię, jak tylko skończę nagrywać ten odcinek, bo oczywiście zapomniałam no bo jak żeby inaczej. Ale przejdźmy do kolejnych zakupów, a kolejne zakupy to były w sklepie My Ivory Room. Ten sklep już nie istnieje. I właśnie dlatego zrobiłam tam, chyba 2 razy robiłam zakupy. Najpierw wszystko było przecenione o 30%, a później jeszcze wpadła zniżka 50% na wszystko w sklepie, także kupiłam sobie kilka par drutów Sinit bodajże i ciałgu, takie większe rozmiary, chyba 6 i 6,5, bo ich nie miałam i stwierdziłam, skoro jest to połowa ceny, to czemu nie? Kupiłam sobie żyłki i parę włóczek. Już Wam jej pokazywałam. Tam był kaszmir z geparda i coś jeszcze. A jak już była ta właśnie 50% zniżka, to dodatkowo wzięłam sobie bodajże 2 motki i Zager Spini, bo nigdy tej włóczki nie miałam. Byłam jej ciekawa. To jest taka cieniutka wełenka. Tu mamy 100% wełny, 100 gram 600 metrów, kolor 60S. Bardzo ładny kolorek. O, tutaj jeszcze są jakieś trawki. Uwielbiam, jak są trawki. Bardzo rustykalna wełna. Ona mi przypomina lunę, tylko że w takiej bardzo cieniutkiej wersji. Jak chcesz. No. Także mam 1200 metrów i będę tego używać jako jakiejś nitki dodatkowej, może z moherem, może z czymś innym, jeszcze nie wiem. Mówię, było to 50%, no więc musiałam po prostu wypróbować w końcu tą włóczkę, bo już tak koło niej chodziłam dość długo. Więc zobaczymy, jak mi się ona sprawdzi. Co jeszcze? Zamówiłam Geparda Kick Silk 5. To jest taka włóczka. Kolorów dużo nie było do wyboru. Ten znowu ma taki podcień fioletu, ale trudno. Chciałam ją wypróbować. To mi się na pewno przyda, bo tak jak dla Was robię te filmy właśnie o moherach, o zamiennikach, to na pewno się przyda. Tu mamy 80% moheru i 20% jedwabiu, sugerowane druty od 5 do 8 mm. I tutaj, moi drodzy, w 25 gramach mamy 125 metrów, czyli troszkę więcej niż połowa ze standardowego. Więc ja pomyślałam, że mogłabym tej włóczki użyć w pojedynczą nitkę do wzoru, który jest na podwójną nitkę moheru na przykład, lub mogłabym go dodać do jakiejś cieniutkiej włóczki typu na przykład takiej. Oczywiście nie takie połączenie, ale mam też taką wełenkę jasną tutaj z brytyjskiej owieczki, więc mogłabym to ewentualnie właśnie połączyć. Jest bardzo delikatne, bardzo mięciutkie, naprawdę przyjemne. Ma włos dość długi. Mi nie przeszkadza, ale jest tego włosa dość sporo. No i ta niteczka oczywiście jest grubsza niż w standardowym właśnie moherze. Więc mam to. Nie pamiętam ile motków, ale tak, żeby na sweter starczyło. I kolejny moher, jaki zamówiłam właśnie też z Geparda, bo chciałam bardzo wypróbować, to jest Kitseta. To jest taki ala stalowy mniej więcej kolorek. Tam mówię, ponieważ była ta duża obniżka, tam niewiele było do wyboru. Pojedyncze kolory, pojedyncze motki z koloru, owszem, ale tak, żeby mieć ilość swetrową, to nie bardzo. Ja już jak chciałam zamówić to po całości. Tutaj mamy 70% moheru i 30% jedwabiu. Sugerowane druty 3 do 5,5 i tu już mamy standardowo 210 metrów w 25 gramach.
Niezwykle przyjemny. Kolejny niezwykle przyjemny moher. Ja muszę się w końcu zabrać do tych filmików dla Was na temat moherów i tak dalej, ale nie będę robić próbek z moherów, nie proście mnie o to. Chociaż może na takich grubych drutach. Zobaczę. Albo zrobię próbki, albo po prostu będę Wam pokazywać w motkach, bo w moherze to głównie chodzi tak o długość włosa, o takie pierwsze wrażenia, o skład, ile tam jest moheru, a ile jedwabiu, o to jak jest wybarwiona nitka i tak dalej. Więc zobaczymy jeszcze, jak ten film będzie wyglądał. Nie chce mi się próbek robić z moheru. Nie należy to do przyjemności i ja tych próbek już do niczego na pewno nie wykorzystam, bo to jest jednak moher. Łączenie takiej próbki z inną nitką też absolutnie nie ma sensu, według mnie. A spróć takiej próbki też nie spróję, no bo wiecie jak się pruje moher, także wybaczcie, ale najprawdopodobniej nie będę robić próbek z moherów. Będę Wam je pokazywać właśnie w motku, opowiadać o tym, jak mi się je przerabiało, bo w większości już je wypróbowałam, część nie. Część mam w uciergach, ale mówię, w samym motku widać już dość dobrze, o czym mówimy. Kolejne zamówienie przyjechało do mnie z Polski od Włóczkoteki i mamy tutaj Amano Yachts Andes. To jest włóczka, o której Wam opowiadałam i pokazywałam w poprzednich vlogach. To jest taka włóczka tweedowa, bardzo fajna. Ja poprzednio wzięłam sobie jeden motek na wypróbowanie, dokładnie w tym samym kolorze. Tak mi się spodobał, że postanowiłam kupić ilości na sweter. Strasznie mi się podoba ta włóczka, jest cudowna, także na pewno ją polecam. Jeśli chcecie więcej o niej się dowiedzieć i zobaczyć próbkę, to cofnijcie się do poprzednich filmików, tam na pewno o niej będzie. Co dalej? U Paulinki pojawiły się nowe włóczki i pojawiły się włóczki z BC Garn, między innymi Loch Lomond. Nie planowałam kupowania tej włóczki, ale jak zobaczyłam ją u Paulinki, ona ją pokazywała i robiła próbkę z moherem i bodajże z tego połączenia robi sobie właśnie ten twist loop sweater. Ja musiałam mieć tą włóczkę. Postaram się tutaj przybliżyć. O, widzicie? Te kolorki, które tu są, róż niebieski, to nie są moje kolory w żadnym razie, ale one tak cudnie wyglądają, są tak delikatne. I Paulinka połączyła je z tym moherem. To jest Lana Gatto, Silk Mohair. Ja go bardzo lubię, więc wiedziałam, że mi się spodoba. Wzięłam ten kolorek, to jest 6028. To jest kolorek, który właśnie w tej próbce u Paulinki widziałam, więc wzięłam sobie zestaw na sweter. Jeszcze nie wiem jaki sweter, ale na pewno będę chciała coś z niego zrobić. Jest bardzo przyjemna ta włóczka. Ja bym ją porównała do Sayamy, czyli czuć rustykalność, czuć wełnę i tak dalej, ale nie jest to nieprzyjemne odczucie drapiące i tak dalej. Jest bardzo przyjemna. To jest 100% organiczna wełna i tutaj mamy w 50 gramach 150 metrów. 4-5 mm. Tutaj próbka 10 na 10, 18 oczek na 28 rzędów. Ciekawe. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona. Też oczywiście nie mogę się doczekać, kiedy coś zacznę robić, ale to będzie musiało poczekać. Więc polecam Wam. Tam jest jeszcze jedna włóczka właśnie z BC Garn, taka tweedowa, która jest na mojej liście. Myślę, że sobie zamówię u Paulinki, jak będę w Polsce właśnie, żeby od razu tam do Polski mieć dostawę. Także tyle, jeśli chodzi o zakupy, moi drodzy. Myślę, że na razie nie planuję nic kupować. Nie, skłamałabym Was. Planuję. Jest teraz promocja na Dropsa, jedna z tych ich super sale i jest tam włóczka Drops Fiesta. Właśnie korzystając z tej promocji zamówiłam tą jasną na koc, ale ja też chcę sobie zamówić, tam są dwa kolory, które bardzo mi się podobają, Sunny Memories i Ice Crystals. I one akurat w tym sklepie, z którego chciałam zamówić, są cały czas w brakach, chociaż wczoraj wieczorem dostałam maila, że Sunny Memories się pojawiło, więc chyba się zdecyduję, żeby ją zakupić. Kupię z 10 motków, na sweter spokojnie starczy, nawet mniej, ale wolę sobie wziąć więcej, jakbym na przykład chciała sobie zrobić, dajmy na to, taką swetrotunikę, tak?
Więc takie 10 motków będzie mnie kosztowało 16 funtów. Więc to jest nic, nie oszukujmy się, niektóre pojedyncze motki potrafią tyle kosztować. Bardzo drogie, na przykład kaszmiry. Ale bardzo mi się podoba kolor właśnie, zarówno Sunny Memories, on ma takie ciepłe jakby, chyba ze 3 takie kolory są w środku, dodane do tej jasnej bazy i powstają takie jakby kropy gdzieniegdzie. To jest z tej serii print i to jest chyba long print albo short print, nie pamiętam. I Ice Crystals to są też takie właśnie pojedyncze, wychodzą jasno-niebieskie kropeczki. To mi się bardzo podoba, oba te kolory, więc to tak, to mam ewentualnie w planach. Więc możliwe, że już dzisiaj to zamówienie pójdzie. Sama sobie teraz przypomniałam. Ale dobrze, dobrze, kochani, przejdźmy do wzorów, bo mam dla Was, jak zwykle, małe polecajki. Pierwszym z nich jest Horizon Shawl od Knitted Meadow. To jest, kochani, szalik. Jest nazwany szałlem, ale on wygląda jak szalik. I dla mnie jest szalikiem. Co mi się w nim podoba? Prostota. Prostota przede wszystkim. Tu mamy połączenie bodajże ryżu z normalnym, gładkim ściegiem w takie paseczki. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy połączenie włóczek fingering, uzyskując decay, 21 oczek na 28 rzędów. To jest szalik. Nie oszukujmy się, tu nie trzeba robić próbki i ta próbka nie jest aż tak istotna. Proponowane tutaj są Pasquali Merino Baby, Sadness Gone Sunday, Gabo Wool, My Time Merino, czyli mamy tutaj dość sporo. Co tutaj? O, nawet nie wiedziałam. Jest dostępny za darmo na Ravelry i zaraz go sobie ściągnę. Już go sobie od razu dodam do biblioteki chyba. Tak, no naprawdę, jest za darmo, widzicie. Super, super. Co my tu mamy? Dwustronna, dzięki temu właśnie połączeniu pasków różnego ściegu. Zaraz, co my tu mamy? Jest użyte jedynie nit, czyli oczko prawe i oczka lewe. Ma ciekawą strukturę. Co jeszcze? Ta pokazana tutaj na stronie ma wymiary 20 na 175 cm, no ale wiadomo, można sobie to łatwo zmienić. Druty 4,5 mm, dzięki nim właśnie została uzyskana ta próbka. Co jeszcze mamy? No właściwie tyle. No naprawdę prosty, fajny szaliczek. Podoba mi się ta długość nawet tutaj pokazana. Może odrobinę dłuższy bym zrobiła, ale nie bardzo. Chociaż nie, myślę, że taka długość spokojnie by mi odpowiadała. 175 cm to jest taka, myślę, fajna długość, więc to zdecydowanie godne polecenia. Ile tutaj było zużytych, czy jest powiedziane? Tak, 125 gram My Time Merino od Gabo Wool. No i właśnie tu są te alternatywy, ale już nie jest podane, ile zostało użyte, ale podejrzewam, że podobnie. I tu jest właśnie, że są przerabiane one w 2 nitki, czyli na pewno można to zastąpić jakąś włóczką Decay. Dalej, co my tu mamy? Kamizelka. Kamizelka, bo ostatnio lubię kamizelki różnego rodzaju, a ta jest ciekawa, bo to jest taka puchata jakby. Coś w rodzaju tej, którą robiłam z podwójnej nitki Drops Alpaca Bukle. To jest Teddy West od Knitwork. Co tu jest innego? Bo ogólnie wygląda bardzo podobnie do tej, którą robiłam, z tym, że ta ma guziczki i ma kieszonki. Spokojnie można by te rzeczy dorobić, dodać do tej poprzedniej mojej kamizelki, ale czemu nie mieć dwóch? I podoba mi się ta tutaj w jasnym kolorze właśnie podana. Ale dobrze. Włóczki sugerowane, pierwszy raz je widzę. Woolfolk Toff i Woolfolk Flat Pulki. Zobaczmy. Toff to jest włóczka typu Aran, 100 gram, 158 metrów. Takie są podane wymiary i to jest merino 100%. Natomiast ta druga, Flat Pulki, to jest 100 gram, 120 metrów i to jest właśnie, wygląda na włóczkę bukle. Mamy 13 oczek na 20 rzędów, druty 5 mm. Myślę, że ta merino jest wykorzystana na wykończenia.
bo mamy wykończenia naokoło właśnie takie ładne i wykończenia przy kieszonkach, więc do tego jest na pewno ta zwykła merino użyta. I teraz tak, to jest taka cropped, czyli krótsza, robiona od góry do dołu, rzędy skrócone na ramionach, następnie są dodawane oczka, żeby uformować winek i również zwiększenia na otwory na ramiona. Tak, no tak, ale rękawów tam nie robimy. Przód i tył są połączone. Są dorobione dziurki na guziki. Ten trim, czyli to wykończenie jest podebrane, robi się w kółko i to jest fold over, czyli to jest ta podwójna plisa, czyli robimy na określoną, dajmy na to taką szerokość oczkami prawymi i następnie ją zawijamy i podszywamy od spodu. Rozmiary mamy od 1 do 11. Co dalej? Co dalej? Czyli tak, flitbullki, czyli taka ala bukle, tutaj ona ma 120 metrów w 100 gramach i na najmniejszy rozmiar, na pierwsze 4 rozmiary potrzeba 300 gram, następne 3 400, następne 4 500 gram. Co jeszcze? Natomiast tej drugiej włóczki, czyli tej, którą wykorzystujemy na wykończenia, na pierwszy rozmiar 100, na wszystkie kolejne 200 gram. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o informacje. Fajnie ona wygląda, bardzo mi się podoba. 13 oczek. Myślę, że można by spokojnie to uzyskać z połączenia właśnie alpaka bukle podwójnie. No, myślę, że tak, ale bo o tej włóczce nigdy nie słyszałam. Nie wiem w ogóle, czy ona jest dostępna, ten Woolfolk. Zobaczmy projekty. Jest 25 projektów i z różnych włóczek były tutaj, widzę, robione. Zobaczmy może właśnie Yarn Ideas. Mamy Baby Merino, mamy Alpaka bukle od Dropsa, Big Merino od Dropsa, Daisy, Pergint, Tynrinę, BC Garn. Z tych bukle jeszcze dodatkowo mamy Lana Grossa Nera Orsetto i Gepard Garn Teddy Deer. To są też takie sugerowane, użyte. Ten Teddy Deer myślę, żeby fajnie wyszedł. I BC Garn Hamilton Tweed 2 też jest jedną z sugerowanych, więc myślę, że można by tu coś pokombinować, no ale wiadomo, przydałaby się jednak włóczka a la bukle, bo to daje ten specjalny efekt. Ostatnim wzorem, który chciałabym Wam polecić, jest Sea Sweater albo Sea Sweater, nie jestem pewna jak to tu wymawiać, od Yuko Shimizu. I to jest bardzo fajny, prosty sweterek. Jest wykonany z tej samej włóczki Woolfolk Tough, czyli to jest aran 158 metrów na 100 gram, druty 5,5 mm, próbka ma 16,5 oczka na 25 rzędów. Mamy rozmiary od XL do XXL, wzór jest w języku angielskim i darmowy. Po raz kolejny nie zauważyłam. A czekajcie, a ta west przypadkiem nie jest darmowa? Nie, to za to już płacimy. Mówię, chyba wybrałam wszystkie darmowe, ale nie. Ale Sea Sweater to jest wzór darmowy. Robimy go od góry do dołu. Można wybrać neck, czyli tutaj pomiędzy turtleneck, czyli taki ala golfik, albo mock turtleneck, czyli skrócony. Tak to mniej więcej rozumiem. Hem, czyli tutaj bodajże mamy 6 dziureczek na guziki na rozcięciach, ponieważ tutaj z boczku są rozcięcia i tam są guziczki. Ja bym dziurek na guziki nie robiła. Ja bym to pominęła. Po prostu bym przyszyła guziki i olała temat. Bo i tak bym tego nie zapinała. Nie, myślę, że ja bym sobie zrobiła to w ten sposób, że zrobiłabym właśnie bez guzików, następnie pierwszy guzik, bo są 3 na stronę.
pierwszy guzik bym zrobiła właśnie tak na zakładkę, że niby jest zamknięty, tam bym sobie to zszyła, natomiast kolejne dwa bym tylko przyszyła, ale nie planowałabym ich zapinać, więc zostawiłabym taki rozpierdak z tymi guziczkami w formie bardziej dekoracyjnej niż użytkowej. Co jeszcze tu mamy? No niewiele. Z opisu to już by było właściwie tyle. Trzeba by otworzyć wzór. I teraz tak. Co jeszcze? Co jeszcze? No tyle właściwie. Co mi się podoba? No prosta konstrukcja jak zwykle. Tutaj mamy ten bardzo podobny ribbing do Sola Scarf, jaką robiłam. Nie wiem, czy to jest zwykły ściągaczowy, czy niekoniecznie. Nie jestem pewna. Bo wygląda to z daleka troszkę jak połączenie prawych i garteru, ale nie wiem, zobaczymy. Bo nie będę teraz tego otwierać, bo zanim bym przeczytała cały wzór, by trochę zajęło, ale myślę, że zdecydowałabym się na ten mockneck, czyli skrócony, właśnie, że on jest taki, nie tak jak tutaj mam, tylko mniej więcej wtedy połowę jest takiej długości. Kto wie, czy może nie z tej włóczki właśnie z połączenia Loch Lomond z tym moherkiem. Myślę, że spokojnie bym uzyskała taką próbkę, bo ja bardzo luźno przerabiam, więc myślę, że nie byłoby z tym problemu. Mamy projektów 98. Ładnie tu wyglądają te swetery. Taki zwykły sweterek, bardzo fajny. Bardzo fajny, także myślę, że może Wam się spodobać. Warto było o nim wspomnieć. Dobrze, kochani. Na dzisiaj to tyle. Nie wiem, ile tego filmu wyszło, ale pewnie powyżej albo w okolicach godziny. Jak zawsze mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wspomniałam, że będę na targach w Krakowie. Przynajmniej taki jest plan, wiecie, bo różnie może być, ale liczę na to, że się wszystko uda. Także mam nadzieję, że uda mi się z Wami też spotkać właśnie na tych targach. Przypomnę właśnie osobie, która wygrała rozdanie, żeby do mnie napisała i się umówimy na wysyłkę. Już konkretnie, tylko mówię, będzie ona po 30 marca, kiedy już będę w Polsce. I na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Ja się zaraz zbieram na paznokcie. W końcu będę miała nowe. Jeszcze to jest ostatni mój dzień wolny, dzisiaj jest piątek tak w ogóle, to jest ostatni mój dzień wolny, ponieważ tutaj był tydzień wolnego w szkołach, więc ja też mam wolne. Od poniedziałku niestety wracamy do pracy, ale 6 tygodni i kolejne wolne, lecimy do Polski, a więc jakoś to przebolejemy. Pogoda jest jaka jest chłodno, jest wietrznie i jest deszczowo. Chyba wolałabym taką zimę jak u Was, czyli mroźno i ze śniegiem, niż z wiatrem i deszczem i w okolicach między 5 a 8 stopni. Dobrze, nie będę już narzekać. O, ty przyszłaś się pożegnać? No chodź. Nie? Nie, Luna, dzisiaj nie chcę się jakoś Wam pokazywać. No jakiś dzisiaj taki dzień chyba nie do pokazywania. O, nie, przepraszam. Kawałek możecie podziwiać tutaj o antenkę. No chodź, pokaż się tu. No chodź. Jest wyjątkowo dzisiaj. Może nie wyględno, wiecie, bad hair day czy coś takiego. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa.